typowy dzień w pracy. No, przychodzę o 6, kawa, herbata, śniadanie. Cześć, nazywam się Adam, pracuję w Polskich Liniach Lotniczych LOT. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kulisy pracy Kasi Czarnoty, naszego kierownika zmiany w dziale nadzoru hubu Warszawa. Kasia już na nas czeka, zatem lecimy. Cześć Kasiu, Cześć. dziękuję, że znalazłaś czas, żeby nam opowiedzieć o swojej pracy. Z przyjemnością to zrobię. Zatem Zapraszam do samochodu. dzięki. Kasiu, to może opowiesz nam, czym dokładnie się zajmujesz w tej pracy? To jest nadzór, czyli jakby opieka nad wszystkimi operacjami, które się dzieją w Warszawie, wszystkimi naszymi lotowskimi operacjami. Czyli starty, lądowania, obsługa pasażerów, obsługa bagażu, obsługa towarów cargo. To wszystko, co się dzieje wokół samolotu, powinno się odbywać zgodnie z pewnym harmonogramem, grafikiem, z pewnymi zasadami i ja jestem od tego, żeby ewentualnie raportować nieprawidłowości, a czasem pomagać w niektórych sytuacjach. No to może pokażesz nam swoje miejsce pracy. To zapraszam. Jest ono bardzo rozległe, także zapraszam. Ja Wam pokażę, jak duży jest obszar naszego działania, czyli tego nadzoru, który prowadzimy, jakie to są odległości, bo myślę, że przeciętny człowiek nie ma świadomości tego, jak duże jest to lotnisko. Być może w porównaniu z Los Angeles, czy Nowym Jorkiem, czy choćby Frankfurtem wydaje się nieduże, ale dla obsługi, dla dojazdu sprzętu to jest naprawdę kawałek do przejechania. Ja się zajmuję głównie wszystkim tym, co się dzieje na płycie. To najłatwiej pokazać na przykładzie. Tu jest samolot, który sobie po prostu stoi, a tu jest samolot, który jest obsługiwany, czyli potrzebujemy, żeby on był odpowiednio zabezpieczony, czyli podstawione klocki pod koła, pod podwozie, co widać akurat pod przednim kołem. Ten samolot musi być załadowany, czyli musi być tak zwana rampa. A czym jest rampa, mogę przerwać? To jest skrót myślowy do wszystkiego tego, co dotyczy załadunku, czyli sprzęt do załadunku, ludzie do załadunku, wózki bagażowe, które podjeżdżają z bagażem albo odbierają ten bagaż po rozładunku samolotu. Mówiąc krótko, jest to wszystko to, co dotyczy ładowania i rozładowywania bagażników. I w tej chwili wchodzą ludzie. Jak widać, schody są podstawione prawidłowo, co też jest w zakresie naszych obowiązków, żeby rzucić okiem, czy po prostu jest wszystko tak, jak powinno być. Jak będziemy wracać, to po prawej stronie jest ten niebieski budynek, który tam widać. To jest budynek cargo, czyli wszystko to, co się dzieje z paczkami, nie z bagażem, tylko z przesyłkami. Zobaczcie, kontenery, w które się ładuje bagaże, palety widać z załadowanym już towarem, przygotowanym do wywiezienia do samolotu. Jest tego ogrom, jest tu sztab ludzi, którzy pracują nad tym, żeby wszystko było tak, jak należy. Dokumenty, odpowiednio to wszystko zapakowane, zabezpieczone. Dobra, i teraz dalej pojedziemy w stronę terminala. Przejedziemy obok sortowni, gdzie się odbywa cały proces podziału bagażu, segregacji bagażu, podziału na kierunki. A Kasiu, jaka jest Twoja rola, jeżeli chodzi o bagaże? Moja rola jest właściwie taka, żeby dopilnować tego, żeby to trafiło do samolotu. Często jest tak, że ten bagaż idzie na raty do samolotu, to znaczy pasażerowie z bagażami, którzy przylatują z jakiegoś kierunku i lecą dalej. Ze względu na to, że czasami są krótkie odległości, znaczy krótki czas jest między przylotem a odlotem, to te bagaże również mają bardzo krótki czas na to, żeby zostać przeprocesowane i przeładowane. I czasami ja po prostu potrzebuję zobaczyć, na jakim etapie te bagaże są. Czy jest szansa, że zostaną jeszcze załadowane, czy musimy opóźnić samolot do tego. Jedziemy teraz na drugi koniec lotniska, najbardziej oddalone z kolei na północ stanowiska. To wycieczki po lotnisku. Koniec na razie. Często się mówi na Was, że jesteście uszami i oczami centrum operacyjnego. No trochę tak jest, bo centrum operacyjne urzęduje w biurowcu. I z reguły odbywa się to tak, że oni dzwonią i mówią: słuchaj, zobacz, co się dzieje z samolotem, że on jeszcze nie odkołował. I wtedy my jedziemy, patrzymy, dlaczego się nie skończył załadunek jeszcze, albo dlaczego pasażerowie jeszcze wchodzą, a już dawno powinni być na pokładzie i powinny być zamknięte drzwi. Ustalamy przyczynę tego zdarzenia, a potem wyciągamy wnioski. Różne rzeczy się zdarzają. My jesteśmy taką
służbą szybko reagującą, nazwijmy to. Jesteśmy teraz na pokładzie samolotu Boeing 787 i właśnie skończyła pracę ekipa sprzątająca, ale na razie z przodu jeszcze mamy fachowców od całego systemu rozrywki, więc żeby im nie przeszkadzać, to przejdźmy do klasy ekonomicznej. Przy okazji popatrzę, tak jak zwykle, jak wygląda sprzątanie, czy zostało wszystko sprzątnięte i przygotowane tak jak należy. Jesteśmy teraz w klasie premium, gdzie przygotowane są koce, poduszki dla pasażerów, gdzie zostało sprzątnięte, odkurzone, umyte stoliki i zaglądam w każdą dziurkę i w każdy kącik, na przykład do toalet, żeby sprawdzić, czy wszystko w nich jest, czy są wyposażone, czy jest sprzątnięte, czy jest czysto. Chodźcie, przejdziemy dookoła, przejdziemy przez tylną kuchnię. Po drodze rzucimy okiem na jakiś stolik, czy został umyty właściwie, czy są czyste, czy są czyściutkie, jakby z fabryki wyszły. Ty, Kasiu, to może w takim razie opowiesz nam teraz, jak wygląda Twój cały dzień w pracy, od początku do końca. Strasznie długi dzień, bo dzień mam 12-godzinny, zaczynamy od 6, kawa, herbata, śniadanie. No i fajnie by było, gdyby tak mogło być, ale tak się nie da, bo przed 6 zaczynają lądować samoloty, które poleciały poprzedniego dnia. Od 7 zaczyna się poranna fala tak zwana, czyli wszystkie poranne nasze odloty. I ona jest o tyle ważna, że od tej fali, od tego jak te samoloty polecą, na ile punktualnie, a może czasem nawet przed czasem im się uda odlecieć, zależą wszystkie kolejne etapy dnia, czyli kolejne fale odlotowe naszych samolotów. Ja jestem od tego, żeby patrzeć, czy się spina, żeby ewentualnie wnioski wyciągnąć na przyszłość, co było nie tak. I od 10 zaczyna się kolejna fala odlotów, to w troszkę lądowań, troszkę odlotów i potem jest kolejna fala o 16, taka główna fala, taka najliczniejsza i pod względem ilości odlatujących samolotów. Jest mnóstwo ludzi w terminalu, jest mnóstwo bagaży do obsługi. Wtedy już jesteśmy z reguły w większym składzie, bo ja zaczynam, poranna zmiana zaczyna się od 6, kończę o 18. Później przychodzą koledzy od 12 do 24, czyli cały dzień jest praktycznie obstawiony nadzorem. Mniej więcej do 17:30 odlatuje popołudniowa fala, więc między 17:30 a 18 jest czas na to, żeby napisać jakiś raport i o 18 pomału wyjść do pracy. Do domu tym razem, tym razem do domu. Ty, Kasiu, na koniec może powiesz nam, co najbardziej lubisz w swojej pracy. Co najbardziej lubię? Nieprzewidywalność, to, że żaden dzień nie jest taki sam jak poprzedni, to, że cały czas są jakieś wyzwania, to, że mimo wielu lat, które spędziłam i na lotnisku, i wcześniej w innych działach, coś mnie czasem potrafi zaskoczyć. Są rzeczy, których jeszcze nie przerabiałam w swojej karierze. Lubię ludzi, lubię współpracę z ludźmi na lotnisku, ale lubię też pasażerów i lubię efekt końcowy, bo lubię ten moment, kiedy wiem, że wszystko jest tak, jak powinno być, wiem, że rejs jest zamknięty, wiem, że pasażer jest zadowolony, bo wsiadł do samolotu, ma swoje miejsce, jego bagaż jest na pokładzie, samolot jest zamknięty na czas i odlatuje. Kasiu, dziękujemy Ci za tak ciekawą wycieczkę po lotnisku i dużą wiedzę. Zawsze chętnie oprowadzę, zawsze chętnie pokażę. Pół życia tu spędziłam, więc chętnie się podzielę zawsze swoją wiedzą. To do Dziękuję zobaczenia. bardzo, dziękuję. Jeżeli podobał Ci się nasz film, koniecznie subskrybuj nasz kanał, skomentuj i zostaw lajka.